Witam wszystkich. Nazywam się Janusz Dąbrowski. Od prawie 20 lat zajmuję się propagowaniem zdrowego stylu życia. Jestem autorem kilkunastu książek z tej dziedziny, wielu prezentacji, szkoleniowcem i wykładowcą. Zajmuję się także wdrażaniem opracowanego przez lekarzy wyjątkowo skutecznego, kompleksowego programu ochrony zdrowia. Bowiem zdrowie to jest największy dar, jaki mogliśmy otrzymać. Tymczasem, proszę Państwa, jak to jest z tym naszym zdrowiem? Z pewnością nie jest dla Was żadnym zaskoczeniem fakt, że mamy w Polsce pandemię wielu chorób. Mówię z pełną odpowiedzialnością. Pandemię. Mamy więc w Polsce pandemię chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Dlatego jest to polski zabójca numer 1. Stanowią ogółem przyczynę około 48 zgonów na 100. Choroba niedokrwienna serca powoduje około 90 000 zgonów rocznie. Udar mózgu w ogóle około 35 000 zgonów rocznie, zaś miażdżyca w przybliżeniu około 30 000 zgonów rocznie. Umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia jest o 70% wyższa niż w krajach Unii Europejskiej. W dodatku leczenie tych chorób w Polsce jest bardzo drogie. Może kosztować nawet ponad 350 000 złotych na osobę. Mamy także, proszę Państwa, w Polsce pandemię nowotworów. To jest w ogóle przerażająca choroba. Stanowią przyczynę około 30 zgonów na 100 ogółem. Co roku diagnozuje się około 160 000 zachorowań rocznie i połowa z tych chorych, czyli około 80 do 90 000 osób, umrze w ciągu roku. Nie wiem, czy jesteście Państwo to sobie w stanie wyobrazić. W ciągu roku umierają wszyscy mieszkańcy na przykład Głogowa, albo Gniezna, albo Inowrocławia, albo Jaworzna, Kalisza, Lubina czy Nowego Sącza. Prawie wszyscy mieszkańcy Koszalina, a w połowie na przykład mieszkańcy Kielc. A więc codziennie rozbija się w Polsce samolot z prawie 300 osobami na pokładzie. Bo tyle Polek i Polaków umiera codziennie na raka. I jakoś nikt z tego powodu kompletnie nie ogłasza żałoby narodowej. Mamy także w Polsce pandemię cukrzycy. Na cukrzycę, proszę Państwa, cierpi w Polsce już co najmniej 3 miliony osób, chociaż u około 1 miliona z nich choroba jak do tej pory jest niezdiagnozowana. I większość tych chorych, bo około 90 na 100, stanowią osoby z cukrzycą typu 2. Jest ona ściśle związana z siedzącym trybem życia, zbyt kaloryczną dietą i otyłością. Cukrzyca generuje powstawanie licznych innych stanów chorobowych, układu krążenia na przykład, a więc dusznica bolesna, zawały serca, udary mózgu, zapalenia żył, nerek, oczu, na przykład utrata wzroku itd. Z jej powodu w Polsce, proszę Państwa, umiera ponad 23 000 osób rocznie. Koszty powodowane przez cukrzycę w naszym kraju są ogromne. Szacuje się je na około 7 miliardów złotych rocznie. Czy wiecie także, że rocznie amputuje się w Polsce 16 000 stóp z powodu cukrzycy? Chodzi rzecz jasna o tak zwaną stopę cukrzycową. Coraz większym problemem stają się, proszę Państwa, choroba Hashimoto, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, bezpłodność, dna moczanowa, niewydolność nerek, zwyrodnienia stawów, choroby dziąseł, zaburzenie miesiączkowania, zaburzenia erekcji itd., itd. Dlaczego tak się dzieje? I jak to jest, że medycyna akademicka jest praktycznie bezsilna wobec tych porażających zagrożeń? Tak więc warto z pewnością podjąć temat, ponieważ wbrew pozorom jesteśmy w stanie przeciwstawić się tym pandemiom. Dobra wiadomość jest taka, że otóż istnieje skuteczna i bezpieczna metoda w postaci opracowanego przez lekarzy kompleksowego programu ochrony zdrowia. I teraz pewnie możecie mieć wątpliwości, czy aby na pewno jest taka metoda i czy jest naprawdę skuteczna. Przecież gdyby tak było, to wszyscy lekarze z pewnością zastosowaliby ją. Tak myśli jeszcze wielu z nas. A co jednak, jeśli lekarze z różnych względów nie znają tej metody? A może nie chcą lub nie mogą jej zastosować? A co także, jeśli okaże się, że ten kompleksowy program jest naprawdę wyjątkowo prosty i bardzo skuteczny i że praktycznie każdy z Was może go wdrożyć z wielkim pożytkiem dla siebie, bliskich czy znajomych. Tyle tylko, że należy ten program poznać i zastosować. Do zobaczenia więc i do usłyszenia.